Witajcie. Dziś porozmawiamy o najnowszych danych podawanych przez GUS, tych, które dotyczą ruchu na budowach mieszkań i zaczyna się moim zdaniem dziać ciekawie, chociaż jeszcze ostatecznych rozstrzygnięć nie ma. Oczywiście to, co dzieje się na budowach, może wpływać na ceny mieszkań w przyszłości. No i porozmawiamy również o kilku innych danych podawanych przez GUS, tych na przykład dotyczących naszej zdolności nabywczej. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, chcesz inwestować tutaj, chcesz kupować albo chcesz sprzedawać po prostu na własny użytek, albo też chcesz poznać zmiany w prawie, jakie zachodzą na tym rynku nieruchomości, no to koniecznie subskrybuj nasz kanał, pisz nam w komentarzach opinie o swoich lokalnych rynkach, sugestie nowych audycji. Przypominam, że na stronie symen24.pl nasze audycje znajdziesz wzbogacone na przykład o te wszystkie wykresy i tabele, które Wam za chwilę zaprezentuję w takiej formie statycznej, więc może być tam warto zajrzeć po prostu. I oczywiście zachęcam do wspierania nas, czy to na kanale YouTube, czy w serwisie Patronite. Żeby nie przedłużać, od razu zaczynamy od danych GUS-owskich o liczbie mieszkań, których budowę rozpoczęto. Dlaczego jest to ważna informacja? Dlatego, że to, co się dziś rozpoczyna, zostanie za jakiś czas oddane. I te niebieskie słupki to jest liczba budów nowych mieszkań rozpoczęta od 1 stycznia w danym roku. To jest liczone rocznie, jak się łatwo domyśleć, a czerwona linia, ta łamana, to liczba budów rozpoczynanych w danym miesiącu. I zwróćcie uwagę na końcówkę tutaj. Mieliśmy taką sytuację dość nietypową w 2024, kiedy nagle ta liczba rozpoczynanych budów padła w dwóch ostatnich miesiącach roku, co jest w ogóle dość typowe, no bo listopad i grudzień to nie są najlepsze miesiące do zaczynania budów, ale ten spadek był dość duży, jeżeli porównamy ze spadkami, jakie były w okresach wcześniejszych. Natomiast też warto zauważyć, że w styczniu 2025 nastąpiło w tym zakresie dość mocne odbicie i to takie zdecydowanie większe niż na przykład w styczniu 2024 czy też na przykład w styczniu 2023. Od razu też warto spojrzeć się na ten wykres, który pokazuje w poszczególnych latach, a w 2005 tylko do stycznia, udział poszczególnych form budownictwa w ogólnej liczbie budów. I zauważcie tutaj, że mamy spory przyrost, ponad 70% budów rozpoczynanych na sprzedaż lub na wynajem, czyli w zasadzie głównie przez deweloperów. Spadek, ale ciągle dużą liczbę, te niebieskie słupki, to spadek jest liczby budów rozpoczynanych indywidualnie i to, co brakuje między tymi liczbami podanymi dla tych słupków do 100, to jest poświęcone wszystkim innym formom budownictwa mieszkaniowego, jakie znamy. Zanim pokażę Wam dokładne tabele, to warto jeszcze spojrzeć na ten wykres, na którym widzimy te same dane o rozpoczynanych budowach, ale też o uzyskiwanych pozwoleniach. No, te słupki to analogicznie, niebieskie to odpowiadają za rozpoczynane budowy, zielone słupki za uzyskiwane pozwolenia lub dokonane zgłoszenia budowy, czerwona linia no to są te rozpoczęte budowy, a czarna linia to są pozwolenia na budowę i zwróćcie uwagę na charakterystyczną rzecz. Od pewnego czasu pozwolenia na budowę i zgłoszenia nowych budów są w takim trendzie zniżkowym. Jeżeli chodzi o rozpoczynanie nowych budów, no to ono zachowywało się trochę inaczej. Tutaj bardziej stabilnie przez jakiś czas w 2024 roku po to, żeby na końcu zaliczyć taki dość mocny zjazd, ale też nastąpiło to odbicie styczniowe. I mamy też tabelę GUS-owską pokazującą mieszkania, na budowę których wydano pozwolenie i widzimy przyrost, ale ten przyrost pokazany tutaj takim żółtym podkreśleniem dotyczy w zasadzie tego budownictwa indywidualnego, a tego przeznaczonego na wynajem, liczonego
porównując miesiące odpowiednie, czyli stycznie 2025 i 2024, nie można uznać specjalnie za jakiś sukces. Tak samo porównanie do poprzedniego miesiąca. Chociaż, uwaga, mocno wzrosło bardzo budownictwo komunalne. Jeżeli odniesiemy to do ogólnej liczby pozwoleń, które wydano, to jeszcze to budownictwo komunalne, społeczne nie jest na jakimś wielkim poziomie, ale trzeba odnotować, w styczniu ono ożyło, ale co będzie w kolejnych miesiącach? No, musimy po prostu poczekać, czy to ożywienie w tym budownictwie społecznym, małym, jak powiedziałem, jest trwałe. Jeśli natomiast spojrzymy się na liczbę budów, które rozpoczęto, no to zobaczcie, prawie wszędzie mamy do czynienia z wzrostami, prawie wszędzie. Oczywiście, jeżeli spojrzycie na to budownictwo komunalne czy socjalne, no to nadal nie jest to jakiś wielki udział w budownictwie, ale też rośnie. I to zarówno porównując styczeń 2025 do stycznia 2024, jak też w tych dziedzinach podkreślonych na żółto, licząc do poprzedniego miesiąca. Tylko dla krótkiego przypomnienia pokażę Wam, że zeszły rok, ten 2024, to był naprawdę dobry rok, jeśli chodzi o liczbę rozpoczynanych budów. Żółta kreska pokazuje liczbę budów rozpoczętych przez deweloperów. To jest drugi wynik od kilkudziesięciu lat, nie wracając do epoki Gierka. Widzimy też stopniowy taki, jak gdyby spadek i narastający spadek w budownictwie indywidualnym. Co to wszystko oznacza? No, pewnie oznacza to, że jest jakaś ochota do budowania, do rozpoczynania nowych budów, mimo teoretycznie ciągle niesprzyjającego otoczenia, czyli mimo braku jakichś kredytów z dopłatami, mimo tego, że stopy procentowe nadal uznawane są za wysokie. Do tego jeszcze do tych stóp procentowych, inflacji i wzrostu zarobków za chwilę wrócę, ale widać, że jest jakiś pewien optymizm, chociaż w tych pozwoleniach, no to już jak gdyby zapał wygasł. Prognozy przewidują, że deweloperzy, którzy zobaczyli, jak dużo budów rozpoczęli w 2024, teraz powinni teoretycznie wyhamować z tymi rozpoczynanymi nowymi budowami, no ale styczeń 2025 na razie nie pokazał, że to się ziściło, bo przypominam, ci deweloperzy dość dzielnie rozpoczynali nowe budowy. Przypomnę Wam też, że jedna z niedawnych audycji, link zamieszczę na dole, poświęcona była w ogóle tematowi cen transakcyjnych w nieruchomościach w końcówce 2024. Takie dane opublikował Narodowy Bank Polski i mieliśmy do czynienia z istotnymi spadkami cen transakcyjnych, zwłaszcza na rynku wtórnym w niektórych miastach. Nie we wszystkich, ale w niektórych z tych większych miast, o których mówi raport Narodowego Banku Polskiego, odnotowano spadki, to na przykład w Warszawie nawet ponad 6%. Link na dole zamieszczam, nie będę powtarzał tej audycji, bo tam jest dużo danych. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, niech tam po prostu zajrzy i tę audycję obejrzy. Natomiast mamy bardzo ciekawe dane również dzięki GUS-owi o przeciętnych wynagrodzeniach i o inflacji. I ta czerwona linia to jest inflacja liczona rok do roku, a ta niebieska łamana linia to jest dynamika zarobków też liczona rok do roku. I jak łatwo zauważyć, był taki czas, jeszcze nie tak dawno, kiedy inflacja była wyższa od przyrostu zarobków, no a potem nagle te zarobki zaczęły mocno dość wyprzedzać inflację, po to, żeby gdzieś od powiedzmy tego 2024 roku, jego początku, ten rozdział między przyrostem zarobków przeciętnych, to są przeciętne wynagrodzenia dla sektora przedsiębiorstw, takie tutaj uwzględniamy, a inflacją zaczął się zmniejszać. Jeżeli ten przyrost zarobków jest wyższy od inflacji, czyli niebieska linia jest nad linią czerwoną, no to teoretycznie pokazuje to, że nasze realne płace rosną. Jeżeli natomiast jest sytuacja odwrotna, no to można powiedzieć, że nasze
realne płace zaczynają maleć i widzimy, że zbliżamy się znowu do takiego nieprzyjemnego dla wielu osób zapewne zbliżenia się przyrostu zarobków do przyrostu inflacji. Niestety trzeba też przypomnieć, że na przykład Narodowy Bank Polski twierdzi, że inflacja będzie przez jakiś czas jeszcze rosła. W tym kontekście warto jest spojrzeć na nasze wynagrodzenia i na tym obrazie linia niebieska to są przeciętne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Ja wiem, że są różne miary tych wynagrodzeń w Polsce i sektor przedsiębiorstw nie odpowiada za wszystkie zarobki w Polsce, no ale to taka dość popularna miara, więc ją pokazujemy. Te kropki na tym wykresie występują co 12 miesięcy w każdym styczniu. Widać też, że w styczniu zazwyczaj mamy taki zjazd troszeczkę w dół z tymi zarobkami. Ta czerwona, krótka linia to jest mediana zarobków, którą niedawno zaczął GUS publikować, a te żółte słupki pokazują stosunek tej mediany do tych wynagrodzeń przeciętnych. Dane niestety co do tej mediany kończą się na razie na sierpniu, dlatego po prostu, że GUS ma duże opóźnienie kilkumiesięczne w podawaniu tych danych. Oczywiście nasze zarobki, ich stosunek do inflacji, to czy możemy coś odkładać, czy zaczynamy zarabiać więcej, czy czujemy się bezpieczniejsi, rzutują na nasze decyzje zakupowe, także zakupy mieszkań. I trzeba powiedzieć, że jest też takie badanie GUS-u, w którym on bada nastroje konsumenckie i te takie przyszłe nastroje konsumenckie miesiąc do miesiąca w zasadzie w większości kategorii nieco się pogorszyły. Do niedawna też było twierdzenie, że pracodawcy są pod dużą presją braku osób do pracy, w związku z tym muszą podnosić wynagrodzenia. No i jak to wygląda tak naprawdę? Spójrzmy się na przeciętne zatrudnienie właśnie w sektorze przedsiębiorstw. Te słupki to oznaczają po prostu w tysiącach liczbę osób zatrudnionych. Te ciemniejsze słupki wyznaczają styczeń każdego roku. Linia ta czerwona to pokazuje zatrudnienie w analogicznym okresie poprzedniego roku, zmianę tego zatrudnienia. Analogiczny okres poprzedniego roku wynosi 100 zawsze, a żółta linia miesiąc do miesiąca. I tak naprawdę jak się przyjrzymy, to w styczniu 2025 mieliśmy spadek zatrudnienia licząc rok do roku i niewielki przyrost licząc miesiąc do miesiąca, ale ta taka tendencja spadkowa w zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw następuje i trzeba też powiedzieć, że w mediach pojawia się często sporo takich informacji, które nie tchną optymizmem. To czytamy, a to gdzieś tutaj zamknęli fabrykę w jednym mieście, w drugim, ta jakaś fabryka przenosi swoje działania z Polski, wynosi gdzieś indziej, w ogóle z Unii Europejskiej, albo na przykład do Unii, ale w Rumunii zaczyna swoją produkcję, albo jest redukcja zatrudnienia. Czytamy też przecież wszędzie i co chwilę, że jesteśmy bardzo powiązani z Niemcami, a artykułów w Niemczech zwalniają w jakichś zakładach. Niemiecki sektor kuleje, coś tam się dzieje źle. No również oddziaływują na psychikę, na odczucia konsumenckie. I powiem szczerze, że te informacje w Niemczech dzieje się źle, w Polsce spada zatrudnienie, gdzieś tam zwalniają w jakichś zakładach, oddziaływują na psychikę, na decyzje zakupowe ludzi, którzy nawet często takimi zmianami nie są zupełnie zagrożeni, ale to zawsze mówi, no lepiej być ostrożnym, może się dziać źle. Słyszymy też, że stopy procentowe na razie są wysokie, ale może za pół roku czy pod koniec tego roku zaczną spadać. Więc ci, którzy chcą kupić mieszkanie dla siebie po prostu do życia, ale chcą się posłużyć kredytem, też się mogą zastanawiać, po co mamy w tej chwili inwestować w mieszkanie, w ten kredyt. Może chwilę poczekamy,
i dostaniemy ten kredyt na lepszych warunkach. Usłyszeli oni też wprawdzie o jakimś pomyśle rządu dotyczącym nowego kredytowania mieszkań, ale to ma kredytowanie dotyczyć podobno, według tych takich enigmatycznych zapowiedzi, tylko rynku wtórnego. Mają być jakieś limity metra kwadratowego. Wszystko jest to niejasne, a tym bardziej niejasne jest w ogóle, kiedy ten kredyt wejdzie, bo przypominam, że na konferencji prasowej minister tak po cichu i nieśmiało wspomniał, że ten kredyt, no to on wejdzie gdzieś tam pod koniec roku, a samą ustawę i projekt to może jeszcze przekażą do dyskusji w tym pierwszym kwartale tego roku. Zobaczymy, jak będzie. Nie wszyscy muszą w ten kredyt wierzyć. W zasadzie też zapewne najbliższe miesiące pokażą, czy szczególnie deweloperzy utrzymają swoje zwiększone tempo rozpoczynania nowych budów, czy ruszy to tak od dawna zapowiadane budownictwo społeczne, czy też to takie ożywienie, które Wam pokazałem przed chwilą w budownictwie społecznym w różnych jego formach, jest tylko chwilowe i przypadkowe w styczniu. Natomiast z pewnością również na tych, którzy kupują mieszkania, oddziaływać będą wszelkie informacje o zmianach cen transakcyjnych. I jeżeli już z tych pierwszych raportów NBP wynika, że te ceny transakcyjne zaczynają spadać i w mediach też się pojawią informacje różnych specjalistów, na przykład badających ceny ofertowe na portalach i mówią: słuchajcie, te ceny również się stabilizują, a inni mówią, ale powstaje przestrzeń do dyskusji, do negocjacji, no to ci kupujący również będą wywierali presję, słysząc takie informacje, i będą chcieli zapłacić za mieszkania mniej. Powstaje też kłopot dla sprzedających, bo w tej chwili można powiedzieć, portale nieruchomościowe są zatankowane ofertami sprzedaży mieszkań. Ta oferta jest naprawdę duża, zarówno na rynku wtórnym, jak i na rynku pierwotnym. W jednej z poprzednich audycji, w rozmowie z Bartłomiejem Głuchowskim z serwisu Adradar, pokazywaliśmy, jak mocno zwiększa się udział ofert należących do agencji nieruchomości. A takie zwiększanie tego udziału ofert należących do agencji nieruchomości jest związane po prostu z tym, że nagle trudniej jest sprzedać mieszkanie samemu bezpośrednio, bez korzystania z usługi agencji. No i ci biedni sprzedający, którzy mają problem, zgłaszają takie mieszkania agencjom. A wszystko to, co powiedziałem Wam szczególnie o rynku deweloperskim i pokazując tę dużą liczbę budów rozpoczętych w 2024 i nawet teraz na tym początku 2025 również takie lekkie ożywienie, oddziaływać będzie na rynek nieruchomości w najbliższej przyszłości, bo większość deweloperów, jeżeli już rozpoczyna budowę, ma jakiś plan, to nie zależy im na tym, aby tę budowę nagle w połowie zatrzymać. Oni to przedsięwzięcie powinni skończyć, doprowadzić do jakiegoś finału, szczególnie jeżeli są na przykład mocno kredytowani przez bank. Co innego jest budowanie z własnych pieniędzy, a co innego jest budowanie z pieniędzy pożyczonych. Jednym słowem można powiedzieć, że ten rok 2025 zaczyna się dość ciekawie. Oprócz zapowiedzi ministra takich enigmatycznych na temat tego kredytu, nowego kredytu dotowanego, to tak naprawdę nie ma w tej chwili silnych impulsów, które by spowodowały nagły wzrost popytu na mieszkania, czyli czytaj, doprowadziły również do nagłego wzrostu cen mieszkań. Raczej większość ludzi spodziewa się korekty lub też jakichś spadków i często jest to taka samospełniająca się przepowiednia. Zresztą też w wielu audycjach Wam mówiłem, że rynek nieruchomości jest taki sam jak każdy inny rynek, czyli działa cyklicznie i po tylu latach wzrostów zawsze musi przyjść jakaś korekta. Jak długa, jak głęboka? No to nie zawsze zależy tylko od samego rynku, ale także od oddziaływania na ten rynek z zewnątrz właśnie przez rozmaite programy, chociażby rządowe albo jakieś wydarzenia polityczne. Reasumując, widzimy, że w rozpoczynaniu budów jest jakiś optymizm,
w uzyskiwaniu pozwoleń nadal jest pesymizm, więc kierunek tego, co będzie się działo w najbliższych czasach, pokażą nam dopiero najbliższe 2-3 miesiące. Jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, subskrybujcie ten kanał, piszcie komentarze o swoich własnych rynkach nieruchomości, pokazując ich nazwy, lokalizacje, bo taka informacja jest cenna. Sugerujcie tematy nowych audycji. Zapraszam również do wspierania kanału, bo wspierający dostają więcej. Przypominam, że na stronie symen24.pl te audycje i te wykresy znajdziesz w formie statycznej, takiej łatwiejszej do oglądania. Cześć, trzymajcie się.